Siema, tu Wahacz. Terramar to nowy, flagowy, spalinowy SUV Cupry, w przypadku którego, aby mieć największą moc, trzeba zdecydować się na hybrydę plug-in. Ja do testów dostałem egzemplarz właśnie z takim napędem i powiem, czy taka hybryda w Terramarze ma sens oraz jakie ogólnie wrażenie robi ten model. Najpierw jednak wspomnę, dlaczego użyłem słowa flagowy. Stało się tak, ponieważ Terramar ma nadwozie o długości 452 cm oraz szerokości 187 cm, co oznacza, że jest ono dłuższe od Formentora o 7 cm. Nie jest to jakaś monstrualna różnica, ale jednak jest. Za to tytuł największej spalinowej Cupry w ogóle wciąż należy do Leona w kombi, bo on ma 465 cm długości. Pod kątem wyglądu nadwozia Terramar kontynuuje filozofię stylistyczną pozostałych wymienionych modeli i można ją lubić albo nie. Ja przyznam, doceniałem też bardziej stonowane auta tego producenta sprzed kilku lat, ale aktualnym nie można odmówić tego, że wyglądają trochę jak wyciągnięte na publiczne drogi z torów wyścigowych i efekt jest naprawdę ciekawy. Najmocniejsza hybryda oznacza od razu wersję VZ, w której jednak nie dostaje się żadnego pakietu stylistycznego i zderzaki wyglądają w każdej odmianie tak samo. Są za to inne 19-calowe felgi, które zastąpione zostały w egzemplarzu testowym 20 za 4832 zł. Za lakier metalik dorzucić trzeba z kolei 3783 zł. W prezentowanym aucie znalazł się specjalny lakier za 5476 zł. Wybierając różne układy napędowe, nie ma co liczyć tutaj na inne zderzaki czy progi, ale za to można oczekiwać znacznie innych wrażeń z jazdy, ponieważ paleta silników zaczyna się benzyną 1.5 TSI 150 koni, później mamy 2.0 TSI 204 konie mechaniczne z napędem na 4 koła oraz 265 koni też z napędem 4Drive. Są też hybrydy plug-in, słabsze 204 konie mechaniczne i mocniejsza testowana 272 konie, obie oparte o silnik 1.5 i mające napęd tylko na przód. Rozstrzał mocy jest zatem solidny, podobnie jak cen, bo testowana odmiana względem podstawy to podwyżka o 65 600 zł, zatem ogromna. Jeszcze dopowiem, że na tę kwotę wpływa również wyposażenie, ponieważ dwa najmocniejsze wcielenia Terramara noszą oznaczenie VZ, które z automatu dodaje w standardzie trochę rzeczy, które w słabszych odmianach wymagają dopłaty. Względem starszych modeli Cupry, w bohaterze tego filmu, brakuje za to obecnego w nich najmocniejszego silnika 2.0 TSI o mocy 310 koni mechanicznych. Największa na papierze moc w Terramarze przekłada się na takie przyspieszenie od 0 do setki. Oraz takie od 90 do 140 km na godzinę. Ilość koni mechanicznych nie oznacza jednak, że mamy do czynienia z najszybszą wersją tego modelu, ponieważ hybrydowy Terramar według katalogu jest wolniejszy od 265-konnego wariantu wyłącznie spalinowego o 1,4 sekundy, na co wpływ ma też na pewno napędzana tylko przednia oś w testowanej odmianie i jest to spora wada, ponieważ przy tak dużej mocy nieraz podczas przyspieszania koła walczyła przyczepność i to nawet na normalnych ustawieniach i przy normalnej jeździe, a nie w trybie Cupra. Przy takiej ilości koni mechanicznych i aucie tego typu, na przykład silnik elektryczny napędzający tylną oś i tworzący układ 4x4 zdecydowanie by pasował, ale mając do dyspozycji to, co przygotowali konstruktorzy, dynamika hybrydowego Terramara jest wciąż naprawdę dobra. Silnik 1.5 i układ wydechowy nie mają żadnego bardziej rasowego dźwięku, a sztuczny bulgot, który może być dodawany przez głośniki, brzmi kiepsko. Nie czuje się też w tym modelu jakiejś narowistości, więc nie ma co traktować tej hybrydy jako sportowego układu napędowego, ale podczas jazdy do takiego czystego przyspieszania nie można mieć zastrzeżeń. Auto szybko reaguje na wciskanie gazu, nawet przy prędkościach autostradowych z dużą lekkością zwiększa prędkość i robi to też płynnie. Jest w tym zasługa układu elektrycznego, który nie reaguje jakoś bardzo intensywnie, ale jednak upłynnia trochę przyspieszanie, zapewniając lekką wstępną reakcję, zanim wkraczająca do akcji benzyna tej reakcji już konkretnie nie zintensyfikuje. Z silnikiem połączona jest 6-biegowa automatyczna skrzynia DSG i radzi sobie ona ok, bo biegi zmienia płynnie, obojętnie czy przyspiesza się lekko czy ostrzej, też odpowiednio szybko i podczas jazdy nie zwraca się na nią uwagi w pozytywnym znaczeniu tego słowa. Pozytywnie oceniam
Doceniam też zasięg, który pokonać można w trybie elektrycznym, ponieważ Terramar otrzymał akumulatora o pojemności 25,8 kWh i przy około 15 stopniach na plusie, jadąc 40% dystansu w mieście, a 60% na zwykłych pozamiejskich drogach, samochód przejechał 107 km tylko na prądzie, zanim komputer nie pokazał 0% naładowania, co jest świetnym rezultatem i też takim, który pozwala już w sporej ilości scenariuszy, np. codziennych dojazdów do pracy, traktować testowaną Cuprę po prostu jako elektryka, a benzynę wykorzystywać wyłącznie w trasach. Tym bardziej, że silnik elektryczny jest odpowiednio mocny i normalna podróż nie wymusza odpalania 1.5 TSI. Mnie przez te 100 km się to nie zdarzyło, a jeździłem całkiem dynamicznie. Dopiero gdybym wcisnął gaz maksymalnie, to wymusiłoby to tryb hybrydowy. Samochód ładować można albo prądem zmiennym poprzez kabel typu drugiego z mocą do 11 kW, czyli korzystając z wallboxa albo miejskiej infrastruktury można mieć 100% w około 2,5 godziny. Z domowego gniazdka nie miałem jak tego sprawdzić, ale przy podpięciu samochodu w garażu noc powinna być wystarczająca. Terramar oferuje też ładowanie prądem stałym poprzez złącze CCS i wtedy może obsłużyć moc aż do 50 kW, czyli do 80% naładuje się katalogowo w 26 minut. Zatem najmocniejszy układ hybrydowy VZ nie jest może idealny, bo jest drogi, co nie przekłada się jednak na jakiś sportowy charakter, brakuje mu też napędu na 4 koła obecnego w mocniejszych zwykłych benzynach, ale po prostu jak na hybrydę plug-in wypada moim zdaniem bardzo dobrze, bo pod kątem dynamiki, zasięgu czy sposobu ładowania trudno byłoby tutaj coś wyraźniej poprawić. Gdy wskaźnik energii pokaże 0, to tak do końca akumulatory i tak puste nie będą, bo zawsze trochę jej do wsparcia przyspieszania zostaje. Ogólnie jednak samochód zaczyna zachowywać się wtedy jak zwykła hybryda, nie jest jakiś bardzo mocny tylko na prądzie i jego hybrydowość bardziej daje o sobie znać poprzez częste i bardzo dyskretne wygaszanie silnika spalinowego podczas utrzymywania prędkości, jej wytracania czy lekkiego tylko przyspieszania. Jadąc z pustymi akumulatorami w Warszawie uzyskiwałem średnie spalanie na 100 km w okolicach 6,5 litra, na zwykłych drogach poza miastem było to okolica 6 litrów, na ekspresówkach 7,5 litra, a przy prędkościach autostradowych około 9 litrów. Kabina Terramara jest podobna jak w innych nowych Cuprach, ale jest jednak trochę moim zdaniem od nich ciekawsza ze względu na bardziej płynne przejścia pomiędzy poszczególnymi kształtami, czy ładniejszy, asymetryczny tunel środkowy. Fanom doczepianych tabletów ten aspekt się akurat pewnie nie spodoba, ale ja oceniam całość naprawdę dobrze. Również pod kątem jakościowym, ponieważ poza wzorowym spasowaniem mamy tutaj ciekawy dobór materiałów takich nieoczywistych, matowych, przyjemnych w dotyku i też miękkich. Nie ma jakichś tanich wypełniaczy fortepianową czernią, tylko na przykład te plastiki mają ciekawy wzorek, też te miedziane akcenty robią robotę. Są też wstawki tutaj skórzane, na przykład na podłokietnikach, czy też na tunelu środkowym, więc nie ma się do czego przyczepić. Najbardziej sportowo w środku prezentują się fotele, które mają naprawdę rasowo zaprojektowane oparcia ze zintegrowanymi zagłówkami. W wersji VZ w standardzie mają one też elektrykę i pamięć fotela kierowcy. Pod kątem budowy nie są jakimiś typowymi kubełkami, ich wyprofilowanie jest umiarkowane, są za to dosyć twarde i przyznam, że do auta tego typu taki stopień ich usportowienia pasuje według mnie akurat. Wracając do wspominanego tabletu, to jest on nie byle jaki rozmiarowo, bo zawsze w standardzie dostaje się 12,9 cala, a także najnowsze oprogramowanie stosowane w Cuprach, co oznacza ekrany domowe z możliwością łatwego dostrajania zawartości. Jest trochę różnych widgetów, które można sobie wybrać, a także można dostrajać te ikonki na górze. Jeśli ktoś nie chciałby na przykład wejść do ustawień, to może sobie wybrać inne skróty, więc jest to wygodne. Gdy już jesteśmy w ustawieniach, to można powiedzieć, że są one nieprzekombinowane, to znaczy jest trochę formy graficznej, tak jak widać, ale gdy już się wejdzie głębiej, to mamy tradycyjne listy. Interfejs jest przejrzysty, też w innych miejscach, na przykład w systemie audio szybko działa. Całość oceniam bardzo pozytywnie. No i też sama przekątna tutaj daje radę, nie tylko w przypadku tego, co przygotowała Cupra, ale gdyby ktoś chciał skorzystać z Android Auto czy Apple CarPlay, łączenie jest bezprzewodowe, no to bardzo przejrzyście wygląda chociażby mapa. Niestety w tym ekranie zaszyty został też panel klimatyzacji. Dedykowany przyciskiem mamy tylko do zmiany temperatury, one są dotykowe pod nim, a poza tym mamy rząd przycisków już wirtualnych. Na szczęście one są zawsze w tym samym miejscu, więc nie jest tak jak kiedyś źle, że były na górze jakieś niewielkie ikonki, tylko jest to przejrzystsze. Jedyna istotna taka bardzo rzecz, która wymaga wejścia do menu, to zmiana siły nawiewu, gdyby ktoś nie chciał zdać się na automat. Jeśli by się taka osoba na ten automat zdała,
dodała, no to do tego menu zbyt często nie trzeba wchodzić i pozostają te przyciski. Wolałbym, gdyby było coś tutaj może niżej, trochę fizycznego, ale dzięki temu, że one są zawsze w tym samym miejscu, to też nie jest aż tak źle. Występujące również w standardzie elektroniczne zegary to rozwiązanie znane z Cupry od lat. Nie są one największe, mają ekran 10,25 cala, jakieś powiększenie, zwłaszcza w kontekście tego, jak ogromny jest ten ekran po prawej stronie, by się im przydało, ale jeśli chodzi o programowanie, to nie mam tutaj żadnych wciąż zastrzeżeń, ponieważ są duże możliwości personalizacji, można modyfikować to, co będzie na środku, można sobie również zmieniać to, co będzie się wyświetlało w prawej tarczy, czy też w lewej tarczy, a gdyby tego było za mało, to mamy jeszcze różne widoki, które można sobie przełączać i może być na przykład albo bardziej taki minimalistyczny, albo bardziej sportowy, więc pod kątem informacyjnym wciąż wypadają one bardzo dobrze. Elektronicznymi zegarami w bardzo łatwy sposób steruje się z prawej strony kierownicy. Mamy także tam przyciski odpowiadające za zmianę piosenek, a po drugiej stronie niesymetrycznie jest rolka do modyfikacji głośności. Nie jestem fanem takiego rozdziału, ale jest to niewielki minus, zdecydowanie da się z tym żyć. Z lewej strony mamy także obsługę tempomatu, jest to bardzo przystępne, jak na Cuprę przystało. Na dole mamy dwa bonusowe przyciski, starter silnika, zmiana trybów jazdy, przyjemny, dodający trochę sportowego klimatu dodatek. Nowe jak na Cuprę jest za to sterowanie biegami. Zamiast wybieraka na tunelu środkowym mamy taki joystick przy kierownicy, który oczywiście wymaga przyzwyczajenia pewnego, jeśli ktoś nigdy z niego nie korzystał, ale pod kątem ergonomicznym wypada ok. Taki zabieg spowodował zunifikowanie sterowania wycieraczkami oraz światłami w lewej manetce. Mamy tutaj na przykład spryskanie szyby, tak się steruje przednią wycieraczką, a tak tylną. Wygodniej byłoby mieć to oczywiście pod dwoma dłońmi leżącymi na kierownicy, no ale znowu, nie jest źle, da się z tym żyć, kwestia przyzwyczajenia. Na tunelu środkowym mamy za to kilka fizycznych przycisków do tych kluczowych funkcji, jak hamulec ręczny, światła awaryjne czy centralny zamek. Mamy także dwa porty USB-C do ładowania oraz indukcyjną matę, która jest tak zaprojektowana, że ciężko jest zobaczyć cokolwiek na ekranie leżącego na niej smartfona. Z tyłu mamy kolejne dwa USB-C, a także panel trzeciej strefy klimatyzacji, która w Terramarze występuje w standardzie w wersji VZ. W odmianie VZ bez dopłat dostaje się również adaptacyjne zawieszenie DCC, które w sporym stopniu wpływa na to, jak auto radzi sobie na nierównościach. Na ustawieniach maksymalnie komfortowych wciąż z Terramara nie robi się kanapowóz, ale jednak dosyć miękko reaguje on na nierównościach jak na 20-calowe felgi i te mniejsze też nieźle neutralizuje. Z kolei przesuwając suwak w prawo, czuje się znacznie więcej, nawet jakichś drobniejszych pofalowań na wierzchni i ten tryb, biorąc pod uwagę ogólny charakter samochodu, nie ma moim zdaniem za bardzo sensu i na nim poza sprawdzeniem, jak się sprawy mają, nie jeździłem. W słabszych odmianach samochodu zawieszenie DCC występuje w pakiecie z matrycowymi światłami LED za 7320 zł i o ile dla świateł można go rozważyć, to myśląc głównie o zawieszeniu zostałbym pewnie przy tym zwykłym. W układ kierowniczy ingerować można już bez względu na odmianę i na ustawieniach sportowych dostaje się całkiem wyraźnie jak takiego SUV-a opór na ruchy kierownicą. Wciąż reakcje auta są wygładzone, ale nie ma w nich luzów i Terramar prowadzi się ogólnie dobrze, trochę wyraziściej niż standard dla aut tego typu, jednak wciąż idealnie nadaje się moim zdaniem do czasami tylko ostrzejszego, ale generalnie spokojnego i odprężającego podróżowania. Też chociażby ze względu na zachowanie przy wysokich prędkościach, bo nawet powyżej 120 km na godzinę jest on odpowiednio wyciszony, a dodając do tego zapas mocy, wrażenia są naprawdę ok. I właśnie w trasie testowana Cupra najlepiej moim zdaniem sobie radzi, bo w mieście trochę czuje się jej gabaryty, a też nawet zmieniając sposób pracy kierownicy na ten mniej sportowy, dostaje się wciąż pewną ociężałość reakcji. Też widoczność nie jest w nim powalająca, to znaczy do przodu jest ok i zasługa w tym chociażby dosyć wysokiej pozycji za kierownicą, która jak na mój gust mogłaby być nawet trochę niższa, ale bardziej burzy to sportowe wrażenie kontaktu z fotelami niż jakoś realnie przeszkadza. W każdym razie widoczność maski jest dzięki temu bardzo dobra, do tyłu jest gorzej, przez niewielką i wysoko poprowadzoną szybę też masywne zagłówki nie poprawiają sytuacji. Kamery 360 stopni w każdej wersji występują jako opcja, w standardzie jest tylko ta tylna i oferują niezłą, ale jak na auto na tej półce cenowej jednak rozczarowującą jakość, zbyt mocno też rozciągają boczne części obrazu. Mówiąc o półce cenowej, miałem na myśli kwotę 245 800 zł za Terramara z testowanym układem napędowym.
Tak jak wspominałem, ze słabszym silnikiem można tę kwotę wyraźnie obniżyć do dokładnie 180 200 zł za egzemplarz z 1.5 TSI. Testowana wersja oferuje już bardzo dobre wyposażenie względem podstawy. Dochodzi w niej chociażby, poza wspominanym już adaptacyjnym zawieszeniem albo trzystrefową klimatyzacją, też dostęp bezkluczykowy, elektryczna klapa bagażnika czy aktywny tempomat. Wciąż nie ma co mówić o kompletnym wyposażeniu i szkoda, że takie rzeczy jak matrycowe światło LED, wyświetlacz head-up czy pokazywane kamery 360 stopni wymagają dopłaty, gdy i tak wydaje się 250 000 na samochód. Egzemplarz testowy został maksymalnie doposażony i poza wymienionymi bardziej praktycznymi rzeczami posiadał też na pokładzie panoramiczny dach czy audio firmy Sennheiser. Wyposażony został też w opcjonalne wykończenie wnętrza z lekko fioletowymi skórami i to wszystko przełożyło się na jego cenę wynoszącą 282 000 zł. Jest to już zatem ogromna kwota, ale jeśli ktoś nie potrzebuje w tym modelu elektryfikacji czy większej mocy, to wciąż solidnie doposażony egzemplarz z większością opcjonalnych pakietów, ale z benzyną 1.5 TSI 150 koni można sobie skonfigurować za około 210 000 zł albo z ratą 2387 zł netto lub 2937 zł brutto miesięcznie w wynajmie długoterminowym w ofercie partnera Wahacz TV firmy Carlis Polska. Jest ona możliwa przy 4-letnim okresie wynajmu, zerowej wpłacie własnej i rocznym limicie kilometrów 20 000. Dodatkowo widzowie kanału, wpisując w uwagach do zamówienia Wahacz Free, mogą mieć podstawione za darmo wybrane auto pod wskazany adres. Link do oferty wrzuciłem w opisie filmu. Dekoracyjne oświetlenie we wnętrzu Cupry dzieli się na dwa obszary. Pierwszym z nich są bardziej wyraziste LEDowe paski na podszybiu zachodzące też na drzwi, a także takie dodatkowe wzorki na tych drzwiach. Drugim są bardziej rozproszone elementy świetlne. Skupiając się najpierw na tym pierwszym obszarze, to w jego przypadku można modyfikować też kolorystykę. Są przygotowane przez producenta kompozycje, ale można sobie też ustawiać jedną z tych dwóch sekcji niezależnie i dostrajać kolory. Mamy też ten drugi obszar bardziej rozproszony i na przykład w jego przypadku mamy lampkę na tunelu środkowym, są podświetlone kieszenie w drzwiach, przestrzeń na nogi, czy też lekko tunel środkowy. Tego za bardzo nie widać w kamerze, ale już gołym okiem tak i można sobie tutaj bardzo precyzyjnie wszystko dostrajać i oświetlenie każdej z sekcji, tak aby było odpowiednie do naszych preferencji, a przyciski i przełączniki, one niezmiennie podświetlone są na kolor biały, który dobrze dopasowuje się do dowolnej barwy, którą wybierze się z menu. Nie ma tutaj żadnych braków w oświetleniu, więc efekt końcowy jest udany i uniwersalny. Z przodu Terramar kontynuuje trend stylistyczny nowych modeli Cupry z segmentami do jazdy dziennej zintegrowanymi z kierunkowskazami w kształcie trójkątów. Co wypada ciekawie, wszędzie na froncie mamy LEDy. W kierunkowskazach w bocznych lusterkach też one występują. Podobnie jak z tyłu i w mojej opinii to ta część nadwozia zasługuje po ciemku na największe słowa uznania, bo tam wzory z efektem 3D są moim zdaniem super i pomysł na nie w Terramarze uważam za najładniejszy ze wszystkich Cupr. Nie jestem za to zwolennikiem podświetlonego loga na środku, jest to moim zdaniem niepotrzebne, no ale nie zmienia to faktu, że światła testowanego modelu zdecydowanie mogą się podobać. Gdyby komuś nie podobały się dynamiczne kierunkowskazy z tyłu, to łatwo może je sobie w menu przełączyć na klasyczne. Fajnie, że producent daje w tej kwestii taki wybór. W przeciwieństwie do matrycowych świateł, ambientowe oświetlenie kabiny występuje w VZ w standardzie. Przechodząc już do LED Matrix, to w Terramarze mamy rozwiązanie z dopiskiem HD, co oznacza, że światła mogą wyświetlać różne rzeczy przed samochodem. Najbardziej zwracającą uwagę jest sygnalizacja skrętu kierownicą w postaci pasków. W internecie znalazłem też filmy, gdzie wyświetlany jest płatek śniegu przy ryzyku gołoledzi przed zakrętami. Jest to ciekawy dodatek i przyznam, obserwacja tego na początku robi wrażenie, ale to co istotniejsze, światła w testowanym modelu dobrze wywiązują się ze swojego podstawowego zadania, to znaczy takiego wygaszania fragmentów wiązki, aby nie oślepiać innych kierowców, a aby zarazem maksymalizować doświetlanie reszty drogi. Komputer nie zwlekał z tworzeniem świetlnego tunelu, nawet na dłuższych prostych, a precyzja świateł jest odpowiednia. Przy czym dopisek HD nie oznacza jakiegoś zupełnie innego poziomu niż na przykład zwykły LED Matrix z Formentora. Mamy bariery w postaci projekcji obrazów przed autem, ale poza tym dostaje się podobny, wciąż wysoki poziom.
Na tylnej kanapie, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie, to na nogi mam taki duży zapas wolnej przestrzeni. Obecny w testowanym egzemplarzu panoramiczny dach wymaga dopłaty 5368 zł, ale nie pogarsza sytuacji z miejscem nad głową, ponieważ tutaj mamy wyraźne podwyższenie się linii dachu i jeszcze od podsufitki, gdy moja głowa w naturalnym ułożeniu tutaj ląduje, dzieli mnie taki bezpieczny margines. Tunel środkowy jest w testowanym modelu w wyraźnym stopniu wystający. Tylna kanapa w Terramarze została wyposażona w rozkładany podłokietnik. Tylna kanapa ma również możliwość przesuwania przód-tył. Ja pokazywałem ilość miejsca na nogi przy maksymalnie przesuniętej do tyłu, ponieważ gdy jest maksymalnie przesunięta do przodu, no to nie miałbym zupełnie co z nimi zrobić. W bagażniku wersji hybrydowej do dyspozycji dostaje się 490 litrów pojemności. Mamy też tutaj niski próg załadunkowy, dużych rozmiarów otwór, a także regularne kształty. Po bokach w kufrze mamy haczyki, są one bardzo daleko ulokowane, są też niewielkie kieszenie w nadkolach. Z lewej strony można sobie naładować, korzystając z tej przestrzeni, różne urządzenia 230V oraz 12V. Pod podłogą jest tylko niewielka przestrzeń. Po złożeniu oparć w drugim rzędzie w testowanym modelu dostaje się płaską podłogę. Podsumowując, ocena Cupry Terramar jest w sporym stopniu uzależniona od oczekiwań. Jeśli ktoś popatrzy na jego wygląd zewnętrzny i spodziewać się będzie typowo sportowego SUV-a, to tutaj go finalnie nie znajdzie. Ale jeśli ktoś poszukuje SUV-a mającego około 4,5 metra długości i chce mieć jednak coś o bardziej wyrazistym charakterze, nie tylko wizualnym, ale też w pewnym stopniu związanym z właściwościami jezdnymi, to Terramarowi po prostu jako samochodowi trudno jest mi coś poważniejszego zarzucić. Układ hybrydowy z jednej strony przez szybkie ładowanie czy zasięg jest miłym dodatkiem, ale ze względu na koszty i napęd tylko naprzód trzeba poważnie się nad nim zastanowić, ale przy na przykład słabszych zwykłych benzynach model ten może być znacznie tańszy, a w innych obszarach robić podobnie pozytywne wrażenie. I to wszystko, co przygotowałem o Terramarze. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Przypominam o ofercie Carlis Polska, a jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się wkrótce. Na razie!